przygody. Dzisiaj chyba wtorek. Albo środa. Nie wiemy, to nie ma znaczenia. Na urlopie fajnie się tak nie liczy. Idziemy pożyczyć motocykl albo skuter, bo jeszcze nie wiemy co. Nie, no pewnie skuter. Z różnych przyczyn, o których może powiemy później. I sobie planujemy podjechać troszeczkę po zakrętach, po Andach w górę, żeby zobaczyć jakieś ruinki, jakieś saliny. Będzie fajnie, jak zwykle. Będziemy zdawać relacje dalej. Jesteśmy przygotowani na wszelką okoliczność. Nic nas dzisiaj nie zaskoczy. Hello. I już formalności załatwione. $500 zostawione i mamy taką maszynę. Piękna Honda, coś tam 300, nie znam numeracji, nie pamiętam, trzeba było sobie zobaczyć z boku. Generalnie pożyczenie na cały dzień chyba $55 i jeszcze $5 zapłaciliśmy na torbę na tył, żeby sobie rzeczy nie nosić. Dostaliśmy kaski badziewnej jakości, no ale czego innego się spodziewać w takich wypożyczalniach. I troszeczkę pojeździmy, piękne widoki. Pan nam powiedział, żeby jechać w Dolinę Inków i zrobimy to w drugą stronę niż byśmy chcieli, ale i tak będzie ładnie. ¿Cómo le digo a mi corazoncito? Me has olvidado, me has traicionado, me tienes loca por tu amor. Me has olvidado, me has desahuciado, me tienes loca por tu amor. ¿Qué le digo yo a mi corazoncito? ¿Cómo le digo a mi corazoncito? Me has olvidado, me has traicionado, me tienes loca por tu amor. Me has olvidado, me has desahuciado, me tienes loca por tu amor. Za nami piękne widoki, jakaś dolina, to nie jest jeszcze święta Dolina Inków, do której jedziemy, bo nam pan polecił, żeby właśnie jechać do Pisaka i tam się zaczyna święta Dolina Inków i troszeczkę przez nią przejechać, ale widoki już są takie... Przejechaliśmy jakieś 30 km i na razie jedzie się bardzo przyjemnie. Aczkolwiek jeżdżę jak ślimak, bo boję się, ten motor jest dziwny, bardzo dziwny i jadę 30 na godzinę w porywach do 50 i w ogóle trzeba uważać podobno, bo policja może chcieć wymuszać łapówki. Więc będziemy jechać grzecznie, żeby nic im nie płacić. Jedziemy dalej, szukać, zobaczyć co tam jest więcej. Żur, żur, żur! Bium! Zatrzymujemy się w przydrożnej kawiarni. Na krótką przerwę, posilenie się, napojenie, żeby trochę energii odzyskać, bo to już jeździmy ze 2 godziny. I to co pokazywaliśmy z góry, wyglądam jak wytrzeszcz, to co pokazywaliśmy z góry to była właśnie święta Dolina Inków i właśnie nią jedziemy w tamtą stronę do Urubamby. Chyba. Przez chwilę nas deszczyk złapał, ale był taki delikatny, że nawet się nie ubieraliśmy bardziej. I w ogóle jest ciepło, jesteśmy wyubierani w kurtki, bluzy, coś tam, ale trochę wieje, ale ciepło, więc tak przyjemna pogoda. Oby tak dalej. Kawiarnia jest połączona ze sklepikiem i super tutaj wyglądają te rzeczy. Można kupić gałki do szafek, notesiki, kosmetyki. Są też olejki, sole do kąpieli, kubeczki. I patrzcie, ile przeróżnych ziół i przypraw. Pięknie tu jest. Wow. A tutaj są szampony. Tu widzę kolejne jeszcze makarony, owsiankę. Lodówki pełne jedzenia. A tutaj mamy taki ogródek. Widzę, że można wypożyczyć sprzęt do wspinaczki. Można się też ubrać.
Więc tu można przyjechać bez niczego i wszystko sobie zdobyć. A tutaj siedzi jakiś pan turysta. Chyba bardzo głodny, bo tak zapatrzony w menu. Co wybierasz? Już wybrałem gorącą czekoladę z lokalnego kakao i z lokalnym mlekiem. Jest kombucha też, jakby ktoś chciał, i są jakieś kanapki bardzo lokalne z lokalną szynką i andyjskim serem. Czyli bardzo możliwe, że spróbujemy naszego ulubionego ceremonialnego kakao. Nie, to będzie normalne kakao. Pani właśnie przyniosła kakałko Tomaszkowi i pytała, czy cena kwota cukra. Zrozumieliśmy mniej więcej, że chodzi o cukier, więc jest szansa, że to kakałko będzie mocno ceremonialne przed dosłodzeniem. Mocno kakaowe, więc się pewnie nie obejdzie bez cukierku, ale i tak pyszne. Próbuj. Prawdziwe peruwiańskie. Cukier, ja cukier. Jadąc sobie przez wioseczkę zobaczyliśmy wodospad. Tam. I stwierdziliśmy, że podjedziemy na tyle, ile się dało. Drogą bardzo fajną, Agnieszka nagrywała. Ja generalnie jestem cały mokry, bo w terenie słabo sobie radzę. Ale zobaczymy, jak będzie się zjeżdżać. Do góry spoko, na dół mogą być kombinacje. A zostało nam jeszcze jakieś 400 metrów podejścia pod ten wodospad. Cascadas de Arin. Nie wiem, co to znaczy po hiszpańsku. Ale wygląda ładnie, więc idziemy zobaczyć. Jesteśmy pod wodospadem. Nie wiadomo, czy to słychać, bo szumi, ale jest zajebisty. Fajnie, wola leci z góry na dół. Fajne widoki tam i wodospad super. Zaraz ponagrywamy bez gadania. I te skały, co obmywa, no magia. Jesteśmy już przy motocyklu, cały i zdrowy, kaski również. I teraz jedziemy w dół. Właściwie Tomaszek najpierw próbuje sam zobaczyć, jak to będzie, bo droga wygląda na bardzo kamienistą i taką jest właśnie. I spróbujemy, żeby się sam nie wywalę, żeby się nie wywalić we dwójkę. ¿Qué le digo yo a mi corazoncito? ¿Cómo le digo a mi corazoncito? Has olvidado, me estás llamando, me tienes loca por tu amor. Has olvidado, me estás deseando, me tienes loca por tu amor. ¿Qué le digo yo a mi corazoncito? ¿Cómo le digo a mi corazoncito? Has olvidado, me estás llamando, me tienes loca por tu amor. Has olvidado, me estás deseando, me tienes loca por tu amor. Jak widać, ciut powyżej Urubamby dopadł nasz deszczyk i trzeba się zazbroić. Płaszczyki, kurteczki przeciwdeszczowe, żeby nie padało. Trochę zaczęło. Zobaczymy, jak dojedziemy, jak będzie. Ale widoczki zaczynają się zacne. Jeżdżamy na przełęcz jakąś znowu. Dużo Czadzior. zakrętów będzie. No trochę. Bo tam na przykład nie pada, a tam pada bardzo. Jednak przez deszczyki plany się trochę pozmieniały. Znaczy na razie nie pada, ale wcześniej padało. I daliśmy sobie spokój Salinas de Maras i Moraj w ogóle innym razem. A tam się błysło. Tam się błysło. Ale tam już nie jedziemy. Jedziemy tam i tam będzie ładnie, super. Mamy jeszcze około godzinki do Cusco.
Dale beso, Margarita, se llama Margarita. Margarita. Beso, beso, Margarita. W Polonii jest Małgorzata. Małgorzata. Polonia. Ah, Małgorzata? Małgorzata. Margarita, Małgorzata. Ah, Małgorzata. Bateria w kamerze już pomału pada, więc nie wiadomo ile się nagra. Obkupiliśmy się troszeczkę z prezentami. Tak, zrobiliśmy alpakowe zakupy. Poncza, rękawiczki, szaliki, czapki, swetry. Tomaszek będzie taki bardzo peruwiański. Ale dopiero po przyjeździe do Polski. I dostaliśmy na koniec prezenciki, bo wydaliśmy naprawdę dużo pieniędzy. Chyba w życiu tyle na prezenty nie wydałem. Znaczy prezenty, takie nawet dla siebie, ale To nie dla wydałem. nas rzeczy są, dla nas prezenty, pamiątki. Fajne, fajne, bardzo fajne i naturalne, oryginalne i lokalne. Pani nam pokazuje, jak różne produkty farbują na różny kolor. Tutaj dołożyła jeszcze limonkę i wyszedł pomarańczowy. A mamy też kukurydzę, która farbuje na fioletowo, mech na pomarańczowo, fasolka na różowo i zielony. A ten fioletowy pochodził z tamtych insektów, które są na eukaliptusie. Kaktus. Kaktusie. Tak, cochinilla. Koczymi. And this is That's root? the root. Root of what? Sakta o sachaparacay. That one is Inca shampoo. Szampon. That one is a Inca shampoo. Szampon zrobiony z korzeni. Es muy bueno para el cabello. It prevents the white hairs. A, żeby nie było siwych włosów. Jeszcze tankowanko przed oddaniem. Tomaszek zajechał na stację. Tutaj też nie można samemu tankować. Robi to obsługa. Wróciliśmy! Tali i zdrowi! Tylko 130 km wyszło, ale no w sumie nie wiem, 6 godzin, 5 godzin, długo godzin. Ale takie wrażenia, atrakcje, widoki. Wow. Drogi są w nawet dobrym stanie, ale czasem jest po prostu dużo aut na trasie i ciężko się przedostać. Szczególnie już na koniec w Cusco to te uliczki no, mają dużo kamieni wyłożonych i wtedy ciężko się jedzie. Nie mam pojęcia co się tu odpiernicza, ale był taki mega wiatr, że wszystkie banery pozrzucał, to po pierwsze. Zaczął padać dość mocny deszcz i właśnie zaczął padać grad. Więc jak pani powiedziała, sezon deszczowy się w pełni zaczyna w Cusco i w Andach jak najbardziej. A jeszcze, że się nie nagrało o drogach w Cusco, to właśnie ta kostka, nie wiem czy to jest oryginalna inkaska, czy hiszpańska, czy jakaś, ale jest masakryczna na motocyklu. A jeszcze jak pan z wypożyczalni potwierdził mi, to jak jest mokra, to się jeździ po niej jak po lodzie, zwłaszcza na oponach kostkach, więc bardzo dobrze, że to przetrwaliśmy. Ale no nie jest przyjemnie, nawet ciężko się chodzi, a co dopiero jeździć. No i doczekaliśmy się, przyszedł pan Świnka w regionalnym stroju, bardzo ładnym. Zdamy relację, czy smaczny. Śwince zostało zabrane ubranko i została pokrojona. Niestety dalej pada. No co tu więcej dodać? Może się wypada dzisiaj i jutro, żeby pojutrze nie padało. I świnka zjedzona, jest zarąbista, bardzo polecam. Smakuje lepiej niż kurczak. Ale najbliżej jej do kurczaka. Do takiego mięska tłustszego spod udzia. Ale generalnie potrawa, przynajmniej tutaj bardzo ładnie podana, kosztuje około 100, w przeliczeniu nawet na złotówki. Z ziemniakami, z kukurydzą, z papryką panierowaną, czymś tam, jakąś taką turboocą, której nie zjadłem, ale fajna. Bardzo ładnie podana i bardzo ekskluzywna restauracja. Pan Świnka się nazywa.